Popek upadek króla. Od biedy do bogactwa. Od sukcesu do skandalu. Popek. Historia prawdziwa. W ostatnim czasie życie Popka nie jest usłane różami. Artysta znalazł się w centrum głośnej afery, która wywołała wiele kontrowersji. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się jego życiu i karierze, aby zrozumieć, jak doszło do tego, że Popek stał się tym, kim jest dzisiaj. Zacznijmy więc od początku. Popek, a właściwie Paweł Ryszard Mikołajów, urodził się w 1978 roku w Legnicy. Wychowywał się w rodzinie patologicznej, a w wieku 14 lat uciekł z domu. Jak sam mówi, wychowała go ulica. W wieku 16 lat wyjeżdża do Niemiec, a 3 lata później do Amsterdamu. Co było pierwszą rzeczą, którą zrobiłeś po tym, jak wypisałeś się ze szpitala? Wróciłem do tego samego pubu, wziąłem 11 razy do ryja i zasnąłem na 8 miesięcy. Godzinę po wyjściu. Zaraz po pierwszej śpiączce padłeś w drugą śpiączkę. Tak. Mieszkałem 3 lata w Amsterdamie, 1,5 roku przespałem. Następnie, ścigany listem gończym, ucieka do Wielkiej Brytanii, gdzie spędzi kolejne 9 lat swojego życia, ukrywając się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To tam zaczyna ćwiczyć MMA i w 2008 roku rozpoczyna starty w profesjonalnych zawodach, występując pod pseudonimem Popek Rak. W międzyczasie rozwija się jego kariera muzyczna. Jest to czas jego słynnych, ćpanych, wielotygodniowych sesji garażowych i patocelebryckich transmisji, dzięki którym już wtedy zyskuje sporą popularność w Polsce. Wydaje w tamtym okresie 3 solowe albumy, gdzie gościnnie występują m.in. Sobota, Sokół, Paluch, Borikson czy nawet sam The Game. W końcu w 2015 roku powstaje Gang Albanii. Kariera przyspiesza. To wtedy Popek zaczyna swoje pierwsze słynne koncerty przez Skype. Popek! Nakaz aresztowania prokuratura uchyla w 2016 roku, co pozwala Popkowi na powrót do Polski. Fakt ten jednak wzbudzi w niedługim czasie wiele pytań i kontrowersji. Dużo osób mających Popka za ostrego gangstera będzie zdziwionych faktem, że był on poszukiwany za zwykłą kradzież z włamaniem. Po powrocie do Polski jego kariera znacząco przyspiesza, a Popek staje się jednym z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej rap sceny. Równocześnie na światło dzienne zaczynają wychodzić afery i skandale, a sam Popek nieraz będzie się gęsto tłumaczył i przepraszał. Okłamałem Miśka i Żuroma i pół Polski i to, że kurwa powiedziałem tej historii wtedy jak jechałem z tymi pieniędzmi. Mijają lata i wraz z rozwojem kariery zaciska się pętla uzależnienia. Sam artysta wydaje się to zauważać, co sam nieraz podkreśla w swoich wywiadach. Dużo rzeczy widziałem, dużo rzeczy przeżyłem, w dużo rzeczy się wjechałem, gdzie to naprawdę kiedyś się zdrowie będzie musiał się upomnieć. Jeżeli nie zaczynam tego teraz, to już nie będzie na to czasu i nie będzie do czego wracać, czego leczyć i czego ratować. To jest moja jakby ostatnia szansa. Coraz wyraźniej widać walkę z nałogiem, brak konsekwencji, częste zaprzeczanie samemu sobie, kluczenie, kłamstwa albo półprawdy. Rozumiem, że od przygotowań do gali KSW 39 Koloseum twoje życie się totalnie odmieniło, odstawiłeś wszelkie używki. Tak, już nie jestem narkomanem. Cała moja ta przemiana, którą ludzie wierzą, że nie piłem tyle czasu, by mnie tak pocisnęli za tą kokainę, która mi wypadała z nosa. Z czasem zainteresowanie artystą zaczyna zanikać. Sam Popek swoimi kolejnymi nieudolnymi ruchami chce za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę i zreanimować swoją przygasającą popularność. On jest na połowie drogi, a to jest mój k***a manifest. Widzimy się na koncercie. Prawie, ale ja. Jestem Boże, wyrwij mnie rogi z czaszki. Śledząc jego ścieżkę kariery, nie sposób nie zauważyć, że artysta miał także niewykorzystaną szansę w KSW i freak fightach. Jego kariera w sportach walki z zapowiadającego się zawodnika z dużym potencjałem obfitowała pasmem wielu porażek, co w konsekwencji doprowadziło do zakończenia współpracy z federacjami. Zbierając wszystkie powyższe fakty, nasuwa się jedno pytanie. Czy to wielkie pieniądze i seria przegranych walk połączone z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków doprowadziły go do totalnego upadku, o którym słyszymy w mediach? Streamer Psychotrop opublikował ostatnio nagranie, które być może jest gwoździem do medialnej trumny Popka.
Słuchajcie, tak jak mówiłem, na następnej storce wstawiam wam wersję ocenzurowaną, z podgłoszonym dźwiękiem, bo w tle słychać dziecko. Cały film wyślę organizacjom prozwierzęcym, fundacjom, które zgłoszą tą sprawę tam, gdzie trzeba. Na całym nagraniu Popek masuje się i dotyka psa jedzeniem, bije go jedzeniem po pysku. Po publikacji nagrania sprawy potoczyły się lawinowo. Popek został oskarżony o brutalne i nieakceptowalne zachowania wobec zwierząt widoczne na opublikowanych materiałach wideo. W nagraniach tych pojawiły się także dzieci, co skłoniło organizację pozarządową Biuro Ochrony Praw Dziecka do zgłoszenia całej sytuacji do prokuratury. Jestem po prostu na chacie i zaraz zam się do mordy i wypamy 2 owczarki niemieckie. Są to zaburzenia preferencji seksualnych, tak to w seksuologii się określa, czyli tak zwane parafilie i należy do nich również zoofilia. Jeżeli obiektem preferowanym staje się zwierzę, no to nie tylko, że jakby no mamy takie poczucie, że coś jest z nami nie tak. Pytanie za 100 punktów do Was. Zatrzymajcie sobie to wideo tutaj i zastanówcie się, dlaczego tak się działo. Federacja Gromda, z którą Popek był związany, natychmiast zareagowała stanowczo. Jak wszyscy wiecie, chodzi przede wszystkim o nagranie filmu Popka, który po prostu robił niestosowne, przykre i tak naprawdę nigdy nie powinny takie rzeczy mieć miejsca, bo to zachowanie, które widzieliśmy na tych filmikach, jest karygodne. Po prostu my to potępiamy i myślę, że w tym wypadku, tak jak powstał ten filmik, który został wczoraj wieczorem wrzucony, tak z tym dniem i z tymi godzinami wrzucenia tego filmiku Popek już przestał być w Gromdzie. W oświadczeniu Gromdy czytamy: nie ma Popka w Gromdzie i bezapelacyjnie nigdy już nie będzie. Cała sprawa wywołała silne reakcje społeczne, a Popek znajduje się w centrum kontrowersji związanych z etyką i bezpieczeństwem dzieci oraz traktowaniem zwierząt. Słuchaj, Popek, ty skończony. To, co zrobiłeś, kończy twoją karierę w ogóle, zupełnie. To ci gwarantuję. No, tutaj mam wielu znajomych i powiedzieli: Popek, jak tu przyjedziesz, to tak jak wszędzie zresztą u normalnych ludzi, będziesz goniony, będziesz bity, będziesz gnębiony. Wiadomości odnośnie tego, co się odwaliło, odnośnie Popusia, Zopusia, bo dzisiaj jesteś pamiętaj to sobie. To jest zwykły z***il. Każdy, kto się z k***ą będzie zadawał, propsuje z***ila. To jest niepojęte, jak się na przykład zastanawiam, jeżeli ludzie robią takie rzeczy na nagraniach, to co oni kurwa robią, jak nikt ich nie nagrywa i nikt nie wie, nie? Nikt, kto ma choć trochę takiej normalności w sobie, to nie nagrywa takich rzeczy. Popek tym swoim zachowaniem pokazał się, że jest kompletnym debilem. Tym swoim zachowaniem po prostu przekreślił siebie. Sam zainteresowany natomiast wydaje się chyba w końcu brać wszystko na serio, a na profilu zamieszcza oficjalne przeprosiny. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny i nie rób żadnych owczarków, jest do ja. No tak samo, ale przepraszam, to nie było śmieszne. Ostatnio pojawiła się w sieci informacja, jakoby Popek po nieudanej próbie samobójczej trafił do szpitala psychiatrycznego. Równocześnie na instagramowym profilu artysty opublikowane zostało oświadczenie jego partnerki Katarzyny Haleckiej. Z jego treści wynika, iż raper rzeczywiście pozostaje w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, walcząc z ciężką chorobą alkoholową i uzależnieniem od innych używek. Jednocześnie jego partnerka sugeruje, iż obciążający Popka prywatny materiał wideo został de facto nagrany parę lat wcześniej i podstępnie udostępniony publicznie przez osoby im niesprzyjające i szukające ich kosztem taniej sensacji. Kobieta prosi także o wstrzemięźliwość w ferowaniu wszelkich wyroków. Miałem tego nie robić, ale sam jestem jak ten Murański. Naprawdę wielka szkoda. Wielkie kondolencje, pozdrawiam. Jakże wymownie brzmią dziś tamte słowa. Niewątpliwie afera zoofilska Popka to jeden z najgłośniejszych skandali w historii polskiej muzyki rozrywkowej, który zapewne wykluczy artystę z życia publicznego. Jednak jak to bywa, ostatecznie to opinia publiczna zdecyduje, czy Popek będzie miał jeszcze szansę na powrót, by po jakimś czasie, tak jak niektórzy bohaterowie Pandora Gate, móc ponownie stanąć uśmiechniętym w blasku fleszy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.